nawet na bardzo kiepskiej glebie można wykonywać pewne zabiegi, które jakoś nie naruszają jej w drastyczny sposób, a powodują, że ona staje się o wiele lepsza. I właśnie o tym Wam dzisiaj opowiem, jak przygotowuję moją szklarnię do uprawy pomidorów. Jest już druga połowa maja, zimni ogrodnicy nie wrócą, na pewno ryzyko przymrozków minęło, więc już za kilka dni w mojej szklarni wylądują pomidory. Ale zanim to nastąpi, muszę przygotować glebę tak, żeby była jak najlepsza na przyjęcie tych jakże ważnych gości. Ziemia w mojej szklarni jest bardzo marna. Powiedzieć, że ona jest kiepska, to nic nie powiedzieć. Ona jest naprawdę bardzo średnia. My mieszkamy w Małopolsce, w zasadzie już zaraz tutaj zaczyna się Beskid. No więc co? Skały, a na skałach glina. I glina, o ile jest dosyć zasobną w różne składniki glebą, to jest bardzo zbita i problem z gliną jest taki, że ona nie przepuszcza wody, więc rośliny mają problem, żeby w niej rosnąć. Ja popełniłam ogromny błąd budując tę szklarnię. To znaczy, nie popełniłam błędu budując szklarnię, ale podczas budowy nie pomyślałam o tym, żeby całą ziemię wybrać i wrzucić na to co najmniej 15-20 cm dobrego kompostu. Ta ziemia została, no i cóż, jest jak jest. Jedyne co mi teraz pozostało to albo wymienić na jesieni, albo systematycznie dorzucać tutaj materii organicznej w nadziei, że ta ziemia się poprawi. I to właśnie robię. Przez całą jesień i przez zimę były tutaj wysiane nawozy zielone, resztki jeszcze gdzieniegdzie widać, na przykład przepiękna z takimi kuleczkami facelia, ale głównie gorczyca. Ta gorczyca miała za zadanie trochę rozluźnić tą glebę, trochę ją odkazić po ubiegłorocznych uprawach. Ale to nie wszystko. Nawet na bardzo kiepskiej glebie można wykonywać pewne zabiegi, które jakoś nie naruszają jej w drastyczny sposób, a powodują, że ona staje się o wiele lepsza. I właśnie o tym Wam dzisiaj opowiem, jak przygotowuję moją szklarnię do uprawy pomidorów. Już teraz, tydzień przed wysadzeniem tych pomidorów do gruntu, wykopuję dosyć duże doły. I przez najbliższy tydzień codziennie będę tam wlewała do każdego po jednej 10-litrowej konewce wody. W ten sposób zapewnię tej glebie nawilżenie i sprawię, że dosyć duży obszar, o wiele większy niż teoretycznie ten pomidor będzie potrzebował, będzie trochę poruszony, trochę rozluźniony i mocno nawodniony, bo to dla pomidorów, szczególnie uprawianych pod przykryciem, pod dachem, jest bardzo ważne. Nie wiem, czy zauważyliście, ale ja te dziury, te doły wykopuję nie tak prosto w dwóch rzędach, tylko tak diagonalnie, troszeczkę pod ukosem. To znaczy, że te pomidory rosną sobie tak troszeczkę w szachownicę i dzięki temu ja nie będę trącać roślin, kiedy będę chciała sięgnąć gdzieś dalej do rosnącego bliżej ściany pomidora, tylko pomiędzy rosnącymi tutaj pomidorami przejdę do tego, który będzie mnie interesował. Świetną rzeczą w tej szklarni jest to, że dzięki temu, że ona jest zrobiona w całości przez nas, zbudowana z materiałów z odzysku, każde z tych okien, wszędzie, każde jedno się otwiera. Dzięki temu po pierwsze można zrobić bardzo duży przewiew i dzięki temu te pomidory nie chorują, nie łapią chorób grzybowych, ale do każdego z nich mogę się też dostać od zewnątrz, co jest czasami świetne, bo kiedy one są już ogromniaste i mają wielką masę liściową, to czasem łatwiej jest z zewnątrz podlać albo z zewnątrz zerwać owoc, otwierając okienko, niż gdzieś tutaj przeciskać się pomiędzy roślinami. Do każdego z tych dołków sypię trochę obornika granulowanego. To jest taki nawóz, który odżywi od korzenia tą moją roślinę.
Nawozy to jest w ogóle zupełnie osobna kwestia. Pamiętajcie, jeżeli chodzi o oborniki, o jednym. Jeżeli używacie świeżego, to on musi być przekompostowany i świeże oborniki raczej rozsypuje się jesienią, żeby one miały szansę wsiąknąć w glebę. Natomiast obornik granulowany, który możecie kupić praktycznie w każdym sklepie ogrodniczym czy budowlanym, jest już w jakiś sposób przeprocesowany, w związku z tym możecie nawet sadząc jakąkolwiek roślinę, ja sypię ten obornik i pod dalie, i pod róże, i pod drzewa owocowe. Każda roślina, która jest u mnie w ogrodzie sadzona, dostaje garść obornika granulowanego pod spód. Najlepiej zamieszać go troszeczkę z ziemią albo z kompostem, żeby on nie dotknął tak bezpośrednio korzeni, bo może je wtedy spalić. No to jak to jest z tymi nawozami? Na pewno, jeżeli interesujecie się tematem, to słyszeliście najróżniejsze historie o tym, że czyjaś babcia wciskała zwiniętą w kulkę pokrzywę pod korzeń, albo że ludzie sypią skorupki z jajek, albo że ktoś wciska skórki z bananów. Ja widziałam nawet nagranie wideo, na którym pan wkładał pod korzenie pomidora, w sensie do tego dołka, gdzie miał sadzić pomidory, rozkładające się rybie łby. Co już było dla mnie takie trochę hardkorowe, ale też to działa, tylko każda z tych metod ma sens, jeżeli my wiemy, co robimy i po co to robimy. Najważniejsze dla naszych roślin, które mają pięknie kwitnąć, pięknie owocować, są azot i potas. Oczywiście jest szereg innych składników, które one czerpią z gleby. Natomiast jeżeli chodzi o te nawozy, które my dajemy, to są zazwyczaj właśnie nawozy azotowe, potasowe i fosforowe. Generalnie jeżeli chodzi o pomidory, to one do czasu kwitnięcia rozwijają swoją masę liściową, dzięki której będą mogły fotosyntezować i wtedy dobrze jest im dawać te gnojówki azotowe, czyli gnojówkę z pokrzywy albo fermentowany sok z pokrzywy rozcieńczany, a od momentu, kiedy przekwitną, zawiążą owoce i będą całą energię koncentrowały w tym, żeby robić ten owoc, dobrze jest im dawać gnojówkę z żywokostu. Poza tym są jeszcze inne środki ochrony roślin ekologiczne, ale o nich opowiem w zupełnie osobnym wideo. Natomiast jeżeli chodzi o samo odżywianie, to może niekoniecznie potrzebujesz wsadzić pod ten korzeń tą skórkę z banana, łeb zdechłej ryby i jeszcze nie wiadomo co, tylko posadź, daj dobre warunki do rozwoju, poczekaj i przyglądaj się tej roślinie, bo być może ona wcale nie potrzebuje aż takiego znowu odżywiania. A pamiętajcie, ryzyko związane z odżywianiem takim dodatkowym roślin jest takie, że jeżeli one się do tego przyzwyczają, to już będą cały czas tego potrzebowały. Jednakowoż, ponieważ jestem osobą ciekawą i zawsze lubiącą porównywać i sprawdzać na własnej skórze, czy coś działa, postanowiłam do co drugiego dołka niemalże losowo dorzucić trochę zmielonych wcześniej i wysterylizowanych w piekarniku skorupek od jajek, ponieważ one dają wapń. Jakby nie wiem, jak inaczej miałabym dać wapń, także dobrze jest sypnąć do skorupki, może. Chociaż z drugiej strony, jak pomyślę sobie o tym, że my jesteśmy na przedgórzu i tu są wszędzie skały wapienne, to może to wcale nie jest potrzebne. Może robię to zupełnie po nic. W każdym razie postanowiłam to przetestować i zobaczyć, czy będzie jakakolwiek różnica. Pewnie zauważyliście, że ja wykopuję takie zeszłoroczne doniczki. To są doniczki, w których rosły pomidory i to jest też test z ubiegłego roku, który sprawdził się rewelacyjnie. Patent polega na tym, że wkopuje się pomidora razem z doniczką, ale uwaga, to jest bardzo ważne, ta doniczka ma ścięte dno. Dzięki temu wkopujesz pomidora w zasadzie w takiej tubie, która prowokuje, że on swoimi korzeniami sięga głębiej, 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 tam, gdzie są większe pokłady różnych składników odżywczych, z których będzie korzystał. Ale wkopywanie w doniczkach to jest też jeszcze jedna zaleta, że kiedy podlewasz, to lejesz tak jakby na skraj tej doniczki i dzięki temu ta woda wpływa do środka, do korzeni, tam gdzie naprawdę jest potrzebna, a nie rozpływa się po całej glebie dookoła.
Mam nadzieję, że ten film rozwiał Twoje wątpliwości co do tego, co można zrobić, jeżeli chce się uprawiać pomidory, a nie ma się jakiejś bardzo dobrej gleby. Jest naprawdę wiele sposobów na to, żeby sobie z tym poradzić. Dziękuję, że tu jesteś i dziękuję, że to oglądasz. Jeżeli podobało Ci się to wideo, to proszę wciśnij przycisk lubię to, zostaw komentarz, może wyślij je komuś i nie zapomnij subskrybować kanału. W ten sposób nie ominą Cię żadne nowe treści. Do zobaczenia. Cześć!